Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Crimson Skies High Road to Revenge na pierwszego Xboxa. Gra, w którą dane mi było zagrać lata temu, jednakże nie w tą wersję na Xboxa, bo Xboxa kupiłem niedawno. Aczkolwiek no, cała historia, myślę, że warto ją tutaj przytoczyć, bo pierwsza część Crimson Sky wyszła około roku 2000 i ona wyszła na PC-ta i ja grałem w demo. Dzisiaj nie potrafię przypomnieć sobie, gdzie to demo było. Najprawdopodobniej było ono na jakiejś tam płytce CD Action. I ogólnie gra była spoko, ale jakoś tak ominęła mnie, znaczy demo mi się podobało, ale gdzieś ominęło mnie, żeby zagrać w pełną wersję. Może to były czasy, kiedy po prostu, czy też moment, w którym wychodziło dużo fajnych gier, no i musiałem z którychś tytułów zrezygnować. Oczywiście mówimy tutaj ciągle o graniu na piratach i zainwestowałem w jakieś inne tytuły, które w tamtym czasie mnie interesowały i to było bardzo prawdopodobne, że ta historia właśnie tak się toczyła. I ja o tej grze zupełnie zapomniałem. Tak jak mówię, no podobało mi się to. I w zasadzie, kiedy kupiłem pierwszego Xboxa i zacząłem sobie przeglądać tą listę gier, które są na Xboxie dostępne, właśnie w oko mi wpadł Crimson Sky. Była to jedna z pierwszych gier, które kupiłem na Xboxa, bo pamiętam, że demo mi się bardzo podobało na PC-ta i postanowiłem sprawdzić, ale jakoś tak nie mogłem się do niego zasiąść. Po pierwsze dlatego, że te gry, które są portami z PC-ta, one raczej je odstawiam troszkę na bok i czekają na swoją kolej i zawsze wolę zagrać w jakieś ekskluzywy niż w jakieś porty. I ona sobie tam leżała i w końcu mówię, no sprawdzę tego Crimson Sky. No i okazało się, że jest to zupełnie inna gra, znaczy nie jest to port PC-towy, jest to zupełnie inna produkcja. Zresztą ta gra pokazała się 3 lata po PC-towym Crimson Sky. Jeżeli miałbym ją gdzieś umieścić, tak wiecie, bo zakładam, że dla większości z Was to jest zupełna egzotyka, jeżeli jakiś taki tytuł, który najbardziej by pasował pod kątem gameplayu, no to by było Rogue Squadron. Rogue Squadron, albo ten pierwszy, albo drugi. No trzeci w sumie też, tylko nie ma tutaj gry, gdy steruje się postacią, czyli Rogue Squadron. Akcja dzieje się w latach 30. w alternatywnej historii, kiedy Stany Zjednoczone nie są jakby jednym państwem, ale rozbiły się tam takie małe państewka, gdzie każdy stan jest jakby osobnym państwem, między nimi toczą się wojny. Przez to, że te wojny się toczą pomiędzy stanami, nie zbudowano autostrad, więc jedynym sposobem podróży stały się cepeliny i samoloty. No i oczywiście, jeżeli samoloty, to też pojawili się podniebni piraci. I my się wcielamy właśnie w takiego podniebnego pirata, nazywa się on Nathan Zachary. No i naszym celem jest jakby tutaj, mamy tutaj jakoś takiego głównego złego, który opracował plan od Nikola Tesli instalowania takich karabinów, czy powiedzmy, że to jest strzelających promieniami, czy też nie promieniami, tylko tymi błyskawicami. No i oczywiście jest tu, ten plot jest jakby bardziej złożony i w odróżnieniu od na przykład takiego Rogue Squadrona, tutaj każda jakby misja jest jakby w pewien sposób uwarunkowana fabularnie, to że cały czas jakby fabuła się toczy wraz z misjami. W Rogue Squadron było wiele misji, które były po prostu wyrwane z kontekstu i jakby sama misja w sobie była jedną taką mini fabułą, natomiast grając w kolejną misję one jakby się nie łączyły ze sobą. Tutaj jakby te misje się łączą w jedną całość. To, co mnie zaskoczyło, bo no powiem tak, no wiadomo, no nie grałem w wersję Xboxową, na PC grałem w demo, także też tego za bardzo nie było, to że są nawet bardzo fajne cutscenki tutaj zrobione, słuchajcie, prerenderowane. Oczywiście dzisiaj może śmieszą, ale myślę, że na 2003 rok robiły spore wrażenie. No dobra, ale o czym jest gra? No tak jak powiedziałem, dzieje się w alternatywnej historii, więc powstają te samoloty. To nie są takie samoloty, jakie my znamy z czasów, powiedzmy tam z lat 30. Są to takie trochę, te designy są takie troszkę inne. Wyglądają niektóre samoloty, szczególnie ten Devastator, główny samolot Nathana, wygląda troszkę jakby był po prostu latał do tyłu, jakby latał na wstecznym. No i mamy tutaj, zazwyczaj gra jest skonstruowana w taki sposób, że mamy dość dużą mapkę, na której mamy mini zadania, gdzie możemy sobie na przykład jakieś zadania się podjąć. Nie są to jakieś skomplikowane zadania, bo zazwyczaj to jest tam albo
przelecieć przez bramki w określonym czasie, albo komuś pomóc, albo coś zdobyć, albo coś zniszczyć. W międzyczasie, pomiędzy misjami, bądź w dowolnym momencie, kiedy nie wykonujemy żadnego zadania, możemy wrócić do naszego Cepelina, zmienić samolot i wyruszyć w dalszą drogę. Tutaj te mechaniki są dosyć proste, aczkolwiek, tak jak mówię, są one mocno podobne do tego, co było w Rogue Squadronie, szczególnie w drugiej części, bo na przykład można samolotem wylądować, jeżeli gdzieś jest na przykład drugi samolot, wylądować nim i się przesiąść do innego samolotu, bądź na przykład zająć, jeżeli są dostępne działka stacjonarne i z działek stacjonarnych pruć właśnie do przeciwników. Można też nawet w naszym Cepelinie, który jest naszą bazą wypadową, też zasiąść za sterami działka i strzelać do nadlatujących wrogów. Oczywiście to nie ma nic wspólnego, słuchajcie, z symulacją. Jest to najbardziej arcade'owa taka latajka latajka z możliwych. Podobnie zresztą jak Rogue Squadron. Samoloty są mega zwrotne, bardzo ciężko tak naprawdę tutaj w coś uderzyć, bo zawsze nam się uda gdzieś tam skręcić tak, żeby nie przywalić w ścianę. Sama walka jest bardzo przyjemna, ponieważ mamy co prawda tutaj rakiety i nawet w jednym to zależy od samolotu, bo każdy samolot ma troszkę inne uzbrojenie. Jeden strzela na przykład potrójnymi takim strzałem, trochę jak shotgun, inny ma nienaprowadzane rakiety, inny ma naprowadzane rakiety, ale sama walka jest niesamowicie rajcująca. Zresztą podobnie jak w Rogue Squadronie, tylko dla mnie w Rogue Squadronie jeszcze dochodził ten element, że to są Gwiezdne Wojny, także to jest jeszcze bardziej podnosiło mi rajcowność całej produkcji. Tutaj mamy jakby całą tą historię wykreowaną na podstawie chyba książki albo komiksu, chyba na podstawie komiksu, także tutaj nie mamy gdzie umiejscowić tego, tak jak Gwiezdne Wojny gdzieś tam w naszej nostalgii, ale muszę przyznać, że grało mi się w to niesamowicie fajnie, zwłaszcza, że grafika jest bardzo dobra i tak patrzyłem na internecie, bo byłem ciekawy, jakie to oceny zbierało. Wielu graczy, którzy używali, czy też nawet dzisiaj może używają pierwszego Xboxa, uważa, że jest to najładniejsza gra na Xboxa. I jedno z najbardziej kultowych, co ciekawe. Nie wiem, czy akurat bym tutaj poszedł w tą stronę, że najładniejsza i najbardziej kultowa, bo z tego co widziałem jest dużo gier, które według mnie są lepsze, ale na pewno oferowała dość unikalny sposób rozgrywki. Owszem, no tak jak mówię, był ten Rogue Squadron, a jeszcze też muszę przyznać, że troszkę przypominało mi to Interstate 82, aczkolwiek no, tam to było o samochodach, tutaj o samolotach, ale pewne elementy wydaje mi się, że były tutaj zbieżne, tak, do Interstate, że takie można powiedzieć taki miszmasz Interstate'a z Rogue Squadronem. Ja muszę przyznać, że mi się to grało, słuchajcie, absolutnie świetnie. Jak zasiadłem, to słuchajcie, no nie mogłem się od tego oderwać. I jeszcze jedna misja, i jeszcze misja. Gra nie jest jakoś specjalnie długa, bo tam tych misji jest chyba 19, przy czym tych otwartych, nazwijmy to w cudzysłowie, otwartych mapek, gdzie mamy jakieś rzeczy do zrobienia jest mniej niż więcej, czyli tam jest powiedzmy, nie wiem, tych mapek jest 7, a reszta to są takie misje raczej z punktu A do punktu B. No i też jest fajne to, że gra jest taka, pomimo że jest to taki, można powiedzieć, latajka, jest mocno filmowa. To jest zresztą trochę też ponownie jak w Rogue Squadron. Rogue Squadron też był, nawet druga część był bardzo filmowy i to tutaj też jest ta filmowość. I to mi się strasznie też podobało, że wiecie, nawet takie proste rzeczy wydawałoby się jak taki arcade'owy ścigacz samolotów też może być filmowy. Oczywiście nie chodzi tutaj, że jest to upstrzone cutscenkami, tylko że jest sposób prezentacji jest właśnie taki bardzo filmowy. No i oczywiście te wszystkie fajnie te efekty wypadły, słuchajcie, jak wiecie, na przykład strącicie Cepelina i on się tam łamie na pół i wybucha, no fajnie to wygląda. Myślę, że fajnym jeszcze tutaj plusem tego jest to, że Crimson Sky pojawiło się też na Xboxie One w wersji Enhanced. No i na Xboxie One on działa w 4K. I ja powiem tak, na początku zacząłem grać w tą oryginalną wersję Xboxa, ale potem mówię, no przecież to jest na 4K, na tym mówię, sprawdzę sobie na tym. Oczywiście ładniej to wygląda, o wiele ładniej to wygląda, jest bardziej stabilny framerate, jest wszystko wyraźniejsze, no jest lepiej. I w zasadzie całą grę skończyłem na Xbox One, ale wydaje mi się, że ta oryginalna wersja, która była na Xboxie, na pierwszym Xboxie, robiła większe wrażenie. Znaczy, to jest trochę tak, nie wiem, czy my się tu zrozumiemy, robiła większe wrażenie, że to jest na Xboxie, że to ruszyło na Xboxie, tak? Bo dzisiaj na Xbox One, no to faktycznie wygląda to w 4K,
wygląda to super, ale widać, że to jest bieda, tak? Że ta grafika gdzieś tam jest biedna, czy tam tekstury się powtarzają i tak dalej, natomiast jak się odpali to na Xboxie One, to no masz tą świadomość, że to działa na Xboxie One, bo widzisz nawet, że to niższa rozdzielczość, także wydaje mi się, że nawet trochę chyba błąd zrobiłem, że ograłem to na One, aczkolwiek no, dobrą wiadomością jest to, że no, jeżeli ktoś z Was będzie chciał sobie sprawdzić i ma Xboxa One, no to wystarczy, że kupi oryginał, nie jest on chyba specjalnie drogi, wrzuci płytkę i może grać w wersję odświeżoną. Ja się muszę przyznać, fantastycznie bawiłem, słuchajcie, naprawdę ogólnie jestem wielkim fanem Rogue Squadrona, nie tylko, że to jest Gwiezdne Wojny, ale samej tej mechaniki, bo grałem we wszystkie te części. Nie wszystkie mi się podobały, bo na przykład Starfighter mi się nie za bardzo podobał, ale w te wszystkie jakby klony potem, które pojawiły się po Rogue Squadronie z Gwiezdnych Wojen, grałem w zasadzie we wszystko. Chyba oprócz Starfightera jeszcze jedna jakaś część była, nie pamiętam już dzisiaj. Chyba były 5 tych gier, ale muszę przyznać, że to są... Lubię takie gry. Kiedyś grałem bardzo dużo w symulację, to jest taki, można powiedzieć, to nawet symulatorem, nawet tylko nie stało koło symulatora, ale ten arcade'owy klimat, ten arcade'owy film bardzo mi przypadł do gustu. No i gdy zagrałem w Crimson Sky, przypomniałem sobie tą wersję na PC-ta, w której grałem demką, mówię, no kurde, jakie to jest dobre, jakie to jest fajne i no, wesało mnie strasznie, słuchajcie. Oczywiście, jeżeli nie macie Xboxa, ani Xboxa One, albo ani Xboxa X, można zagrać w tą wersję PC-tową. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak to dzisiaj wygląda. Trzeba sobie zerknąć na YouTubie. Nie mam tej gry na PC-ta, więc nie mogę Wam też pokazać ani zrobić z niej materiału. Natomiast wydaje mi się, że te 3 lata, które upłynęły, na pewno wpłynęły na plus, bo zwłaszcza, że te wersje na Xboxa, gier, które kiedyś wychodziły na PC-ta, one są bardzo często takie same, więc jeżeli te 3 lata upłynęły od premiery pierwszej części, no to musiało coś tam iść do przodu, więc myślę, że spokojnie wygląda to lepiej. No ja muszę przyznać, że naprawdę mega fajny tytuł. Niestety Crimson Sky to chyba była ostatnia część. Potem już żadna chyba część nie wyszła, jakoś to umarło. I w sumie szkoda, bo wydaje mi się, że jest nisza na takie gry, takie właśnie w stylu Rogue Squadrona. Nie ma takich gier, po prostu gdzieś one wyszły, były fajne, krytykom się podobało się graczom, a jednak nie było to kontynuowane. No wiadomo, latanie samolocikiem to nie FPS-ik, nie? To nie Call of Duty, to nie ma co w ogóle porównywać, ale myślę, że jest jakaś nisza na tego typu produkcje i wydaje mi się, że powinny się pojawiać według mnie też takie gry, bo może to, wiecie, nie ma zbyt dużo chętnych na to, ale ja na przykład bardzo lubię. Podejrzewam, że podobnych mnie ludzi jest więcej i bardzo chętnie by zagrali. No nic, no, pozostaje mi tylko Was zostawić w Crimson Sky, polecić, zagrajcie, bo fajny tytuł naprawdę. Taka troszkę odskocznia od tych wszystkich FPS-ów, sandboxów, ścigałek, w starym, takim staroszkolnym stylu, kiedy gry były troszkę prostsze pod kątem złożoności, bo niekoniecznie pod kątem trudności, ale sprawiały po prostu masę frajdy, bo w zasadzie kiedyś gry nie mogły oferować super grafiki, musiały oferować po prostu frajdę płynącą z rozgrywki, a Crimson Sky jest właśnie takim tytułem. Polecam polecić, zagrajcie, bo naprawdę warto. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!